Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na pyszne bułeczki gyros. Jak zawsze na początku wszystkich widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początku przygotujemy sobie rozczyn. Do miski wlewam pół szklanki letniego mleka. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Rozkruszam 50 g świeżych drożdży. Dodaję pół łyżeczki cukru oraz łyżkę mąki i wszystko razem mieszam. Najlepiej, jeśli uda nam się rozprowadzić drożdże w mleku, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. W tym czasie wsypuję już 500 g mąki pszennej, dodajemy jedno całe jajko, pozostałe pół szklanki letniego mleka, wyrośnięty już rozczyn, wszystko razem mieszamy. Do ciasta dodaję pół łyżeczki soli oraz 50 g roztopionego i przestudzonego masła. Ciasto wyrabiamy, aż będzie jednolite i elastyczne. Myślę, że przez około 5 minut minimalnie musimy to ciasto wyrabiać. Po tym czasie odstawiam je z powrotem do miski. Jak widzicie, jest mięciutkie, elastyczne, nie klei się do dłoni. Odkładam do miski, przykrywam ściereczką i odstawiam na około godzinę. W tym czasie przygotowuję sobie farsz. Na patelni podsmażam jeden pojedynczy mały filet z kurczaka przyprawiony w przyprawach do gyrosa. Jeżeli macie czas, możecie kurczaka przygotować sobie albo chociaż zamarynować wcześniej, a dopiero później go smażyć. Wtedy ten smak na pewno będzie dużo lepszy. Po usmażeniu zdejmuję z ognia i na tej samej patelni podsmażam jedną małą cebulkę. Gdy cebula zacznie się rumienić, dodajemy 200 g pieczarek. Możemy je zetrzeć na tarce lub drobno pokroić. Pieczarki smażymy do momentu całkowitego odparowania wody. Pod koniec możemy doprawić je solą oraz pieprzem. Do miseczki będziemy przekładać wszystkie składniki na farsz. U mnie tutaj najpierw filet z kurczaka, następnie podsmażone pieczarki z cebulą, 1/3 papryki czerwonej pokrojoną w drobną kosteczkę, 1/3 puszki kukurydzy konserwowej i wszystko razem mieszamy. Na koniec dodaję jeszcze 100 g tartego sera. Całość możemy jeszcze dodatkowo doprawić do smaku solą oraz pieprzem. I farsz w zasadzie do naszych bułeczek mamy gotowy. Ciasto mamy już wyrośnięte. Najlepiej przygotować sobie taki wałek i z tego wałka wyciąć mniej więcej 12 równych części. Jeżeli chcecie mieć idealnie równe i macie w posiadaniu wagę, to najlepiej zważyć sobie każdy kawałek ciasta. Ja podzieliłam sobie ciasto na pół, później znowu na pół i te połówki już na 3 części. Ciasto mam już podzielone. Teraz za pomocą dłoni, tutaj nic nie wałkujemy, rozpłaszczam. Na każdy kawałek ciasta nakładam taką nawet niecałą łyżeczkę albo taką płaską łyżeczkę keczupu. Następnie dodaję taką pełną łyżkę farszu. I całość zlepiam. I spód w miejscu, gdzie będzie sklejenie. Czyli odwracamy bułeczkę i sklejeniem kładziemy ją do dołu. I tak postępujemy z każdym kawałkiem ciasta. Bułeczki mam już przygotowane, na chwilę tylko je przykrywam do momentu nagrzania się piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200 stopni. Gdy piekarnik nam się nagrzeje, bułeczki smarujemy rozmąconym jajkiem, a następnie posypujemy ziołami prowansalskimi. Możecie również użyć samej bazylii lub samego oregano, co bardziej Wam smakuje. Bułeczki wkładamy do nagrzanego piekarnika, tak jak mówiłam, temperatura 200 stopni, góra-dół i pieczemy przez około 20-25 minut, aż ładnie się zarumienią. I tak wyglądają gotowe bułeczki, są naprawdę pyszne, także korzystajcie z przepisu i zostawiajcie komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie jak zawsze na blogu, a link podaję pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.